Cześć Turatek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam, jak będzie wyglądała trasa wyjazdowa z Warszawy w stronę Gdańska, czyli droga ekspresowa S7. Spośród wszystkich tras wyjazdowych z Warszawy, które zostały zaplanowane jako autostrady lub drogi ekspresowe, ten jest jedynym, gdzie droga tej klasy jeszcze nie powstała. Na ten moment droga ekspresowa S7 na północ jest już wybudowana na odcinku 275 km od węzła Gdańsk Południe do Płońska. Trasa posiada dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, węzły drogowe, a także parkingi. W budowie natomiast jest fragment z Płońska do Czosnowa. Droga jest realizowana od razu w przekroju dwóch jezdni po trzy pasy ruchu. Ten odcinek ma zostać ukończony w 2026 roku, ale możliwe, że uda się uzyskać przejezdność już w tym roku. Natomiast we wrześniu 2024 roku do wojewody mazowieckiego został złożony wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla 9-kilometrowego odcinka z Czosnowa do Kiełpina. Zakończenie prac na tym fragmencie przewidziane jest w połowie 2027 roku. Tutaj również będą trzy pasy w każdą stronę. Droga ekspresowa S7 pomiędzy wsią Kiełpin, która znajduje się na północ od Łomianek, a węzłem Warszawa Północ na połączeniu dróg ekspresowych S7 z S8 będzie miała po trzy pasy ruchu w każdym kierunku wraz z pasem awaryjnym. Natomiast od węzła Janickiego do węzła Warszawa Północ na połączeniu dróg ekspresowych S7 z S8 będzie miała po cztery pasy ruchu na każdej z jezdni, co dotyczy obu odcinków tunelowych. Nowa arteria będzie miała 13 km długości. Przez pierwsze 500 metrów trasa będzie przebiegała w starym śladzie drogi krajowej nr 7, czyli w ciągu ulicy Kolejowej na pograniczu Dziekanowa Leśnego i Kiełpina. Nowy ślad drogi odejdzie tutaj od starego przebiegu DK7 i w tym miejscu zaplanowano węzeł Łomianki. Z niego będzie dało się zjechać na ulicę Kolejową w stronę Łomianek. Będzie to węzeł typu trąbka. Dawniej planowano tu także wpięcie nowego mostu przez Wisłę w ciągu tzw. trasy legionowskiej, ale w 2018 roku województwo mazowieckie wykreśliło tę trasę ze swoich planów, w związku z czym Generalna Dyrekcja postanowiła nie utrzymywać na tym węźle rezerwy na wpięcie kolejnego wlotu. Następnie trasa będzie przebiegała przez kilka kilometrów wschodnim obrzeżem Kampinoskiego Parku Narodowego. Później przejdzie obok największej nekropolii w Warszawie, czyli Cmentarza Północnego. Zaraz po jego minięciu będzie drugi węzeł w ciągu trasy S7, czyli Wólka Węglowa, który usytuowany będzie w dzielnicy Bielany. Na tym węźle będzie dało się zjechać na ulicę Wólczyńską oraz Wójcickiego. Będzie to węzeł typu Karo z dwoma rondami po wschodniej i zachodniej stronie trasy S7. Po minięciu węzła nowa trasa przejdzie wiaduktem nad bocznicą kolejową prowadzącą do Huty Warszawa. Zaraz za wiaduktem nad linią kolejową będzie kolejny węzeł, czyli Janickiego. Tutaj należy podkreślić, że węzeł Wólka Węglowa oraz węzeł Janickiego będą węzłami zespolonymi. Oznacza to, że żeby dojechać do węzła Janickiego od strony Gdańska, trzeba będzie na niego zjechać już na węźle Wólka Węglowa i dalej jezdnią równoległą do trasy S7 dojechać do węzła Janickiego. Tak samo w drugą stronę. Jadąc od południa od trasy S8, jak ktoś będzie chciał dojechać do węzła Wólka Węglowa, to będzie musiał zjechać na węźle Janickiego. Węzeł Janickiego będzie węzłem z jednym dużym rondem pod trasą S7. Na nim będzie możliwość zjechania z S7 w stronę trasy Mostu Północnego i odwrotnie. Zjazd będzie na wysokości obecnej ulicy Wólczyńskiej. Kilkanaście lat temu planowano, żeby drogę S7 z trasą Mostu Północnego połączyć około 1 km bardziej na południe w tym miejscu. Węzeł miał znajdować się na przedłużeniu ulicy Nocznickiego, która jest kontynuacją trasy Mostu Północnego. W ciągu ulicy Nocznickiego cały czas jest zachowana rezerwa terenowa. Jednak wiele lat temu pozwolono wybudować bloki, które obecnie doprowadzone są pod samą rezerwę. Mieszkańcy osiedla Chomiczówka oprotestowali przebieg trasy Mostu Północnego w takim przebiegu, mimo że od początku było wiadomo, że taki przebieg trasy był wyznaczony, więc ostatecznie miejsce połączenia obu tras uległo zmianie. W mojej opinii jest to zmiana na gorsze. Trasa Mostu Północnego to nowoczesna droga o trzech pasach ruchu w każdą stronę wraz z węzłami drogowymi. Obecnie droga łączy się z ulicą Jana Kasprowicza, a także Marymącką, Pułkową i Wisłą Stradą po zachodniej stronie Wisły, z ulicą Modlińską po wschodniej stronie Wisły. Docelowo w odległych planach trasa Mostu Północnego ma dojść aż do Marek.
Wciąż nie wiadomo, w jaki sposób będzie wyglądało połączenie trasy S7 z miejscem, gdzie obecnie zaczyna się trasa Mostu Północnego. Ratusz Miasta Warszawy zlecił przygotowanie analiz wariantu z bezkolizyjnymi jezdniami koło nowych osiedli wzdłuż ulicy Nocznickiego. Sam węzeł Janickiego, który jest w gestii Generalnej Dyrekcji, na połączeniu drogi ekspresowej S7 z drogą, która będzie kontynuacją trasy Mostu Północnego, zaplanowano jako rondo. W mojej opinii nie jest to zbyt dobre rozwiązanie i miejsce to będzie dławikiem, przez które będą tworzyły się korki. Być może kształt węzła zmieni się jeszcze w wyniku prac projektowych. Następnie po minięciu ulicy Arkuszowej trasa S7 zejdzie do pierwszego planowanego tunelu, który będzie miał około kilometra długości. Tak naprawdę będą to dwa równoległe tunele z 4 pasami ruchu w każdą stronę. Zostaną one wybudowane tuż obok fortu I Wawrzyszew oraz osiedla mieszkaniowego Chomiczówka. Zaraz za pierwszym tunelem znajdować się będzie węzeł Generała Maczka. Będzie to węzeł typu Karo i zaplanowano go w miejscu terenów lotniska Bemowo. Warto tu nadmienić, że ta część lotniska jest od dawna nieużywana. Droga S7 będzie przechodziła w wykopie, natomiast trasa, z którą będzie się krzyżować, będzie przechodziła na poziomie terenu. Droga ekspresowa S7 przetnie się z ulicą, która na razie nie istnieje. Nowa arteria łączyć będzie ulicę Generała Stanisława Maczka na Bielanach z Żołnierzy Wyklętych na Bemowie. Ulica Generała Stanisława Maczka to droga dwujezdniowa o 2 pasach ruchu. Obecnie na tym skrzyżowaniu łączy się z ulicą Powstańców Śląskich, natomiast w przyszłości będzie tu właśnie łącznik do węzła z trasą S7 oraz dalej z ulicą Żołnierzy Wyklętych. Miejsce to pozostanie jako skrzyżowanie jednopoziomowe, natomiast na tym skrzyżowaniu łącznik do trasy S7 połączy się na jednopoziomowym skrzyżowaniu ulic Piastów Śląskich z ulicą Żołnierzy Wyklętych. Obie ulice są jednojezdniowe i całkowicie nieprzystosowane do ruchu, jaki tu będzie w przyszłości po wybudowaniu węzła z trasą S7. Po minięciu węzła znajdować się będzie kolejna para tuneli długości 1100 metrów. Będą one poprowadzone w miejscu pozostawionej tutaj rezerwy, co doskonale widać po budynkach. Trasa S7 będzie przechodziła m.in. tuż obok byłej wieży kontroli lotów lotniska Bemowo. Po wyjściu z tunelu zaplanowano węzeł Warszawa Północ, inaczej zwany NS, gdzie droga S7 połączy się z drogą ekspresową S8. Węzeł został zaprojektowany w miejscu, gdzie od lat jest trzymana rezerwa terenowa. Dodatkowo w kierunku południowym od lat trzymana jest rezerwa pod budowę trasy NS, która ma połączyć węzeł Warszawa Północ z węzłem Marynarska na południu miasta. Trasa NS w Warszawie ma być drogą klasy GP, czyli drogą główną ruchu przyspieszonego o prędkości projektowej 80 km/h i długości około 10 km. Droga ma mieć charakter jednej z ważniejszych arterii miejskich i służyć głównie do obsługi relacji międzydzielnicowych oraz relacji łączących rejony miasta z trasami wylotowymi oraz włączenia układu drogowego stolicy do obsługi komunikacyjnej lotniska na Okęciu. Trasa będzie bezkolizyjna, co sprawia, że przewiduje się znaczny zakres obiektów mostowych, czyli wiaduktów oraz estakad. Inwestorem ma być miasto stołeczne Warszawa. Z racji ogromnych kosztów na ten moment nie wiadomo, czy w ogóle trasa NS kiedykolwiek powstanie. Obecnie miasto stara się przekazać odpowiedzialność za jej realizację z powrotem na Generalną Dyrekcję, co wiązałoby się z koniecznością zbudowania trasy NS jako drogi ekspresowej. W ramach budowy drogi S7 zostaną wybudowane jedynie łącznice umożliwiające połączenie dróg S7 z S8, natomiast nie będą wykonywane łącznice, które mają łączyć trasę S7 i S8 z trasą NS. Uważam to za dobrą decyzję, skoro nie wiadomo, czy trasa NS w ogóle powstanie. Zadałem do Generalnej Dyrekcji następujące pytanie: czy w ramach budowy trasy S7 wraz z połączeniem z S8 ma być poprawiane oznakowanie poziome i pionowe na trasie S8? Uzyskałem następującą odpowiedź. W związku z realizacją węzła Warszawa Północ, czyli powiązania S7 i S8, w ramach budowy drogi ekspresowej S7 Kiełpin-Warszawa, konieczna będzie korekta oznakowania na drodze S8. Rolą projektantów jest przeanalizowanie i zaproponowanie rozwiązań usprawniających ruch w tym miejscu.
Patrząc na przebieg tras S7, S8 oraz Alei Prymasa Tysiąclecia, a co za tym idzie bliską lokalizację obu węzłów, mam ogromne obawy o ten fragment. Między włączeniem łącznicy od strony Gdańska, a początkiem łącznicy w stronę Alei Prymasa Tysiąclecia będzie jedynie około 500 metrów. Na tak krótkim odcinku auta będą musiały się przeplatać. Czym to grozi? Widzimy kawałek dalej na drodze S8, gdzie codziennie są ogromne korki. Analogiczna sytuacja będzie w drugą stronę. Od końca łącznicy z Alei Prymasa Tysiąclecia do początku łącznicy w stronę Gdańska będzie również jedynie około 500 metrów. Jest to bardzo, bardzo mało. Według wytycznych zalecane odstępy między węzłami poza terenem zabudowanym nie powinny być mniejsze niż 5 km, a na terenie zabudowy w granicach dużego miasta nie mniejsze niż od 1,5 do 3 km w zależności od prędkości projektowej. Natomiast na S8 w Warszawie węzły występują co kilkaset metrów. Pojazdy cały czas się przeplatają, żeby zjechać i wjechać z głównej trasy. Mówiłem o tym więcej w odcinku, w którym opisywałem, skąd biorą się problemy na S8 i jak można byłoby je zredukować. Link widzicie w prawym górnym rogu. Przypomnę tylko, że droga S8 jest najbardziej obciążoną drogą w Polsce, gdzie przejeżdża prawie 200 000 pojazdów na dobę. Dodatkowym problemem może okazać się węzeł na połączeniu S8 z Aleją Prymasa Tysiąclecia. Obecnie kierowcy jadący od strony Śródmieścia i Woli i chcący jechać w kierunku Gdańska skręcają w prawo łącznicą o 2 pasach ruchu. Po wybudowaniu trasy S7 ci jadący w stronę Gdańska będą skręcali w prawo, żeby pojechać w lewo. Łącznicą, która ma tylko jeden pas ruchu. Jest to zdecydowanie za mały przekrój łącznicy. Na etapie koncepcji programowej Generalna Dyrekcja zleciła przeprowadzenie dodatkowych analiz. Miały one na celu określenie wpływu ruchu z planowanego węzła S7 i S8 na warunki ruchu już silnie obciążonej drogi ekspresowej S8 przy założeniu braku realizacji trasy NS do węzła Marynarska oraz braku trasy mostu północnego między węzłem Janickiego a węzłem Młociny. Analizy zakładały natomiast realizację wschodniej obwodnicy Warszawy i obwodnicy aglomeracji warszawskiej. W ramach opracowania dokonano pomiarów prędkości i pojazdów na odcinku między węzłem Bemowo z ulicą Warszawską a węzłem Głębocka w godzinach 5:22 od wtorku do soboty. Następnym elementem analizy było wykonanie prognozy warunków ruchu po budowie węzła NS. Analizowane były różne warianty kształtu drogi S8, m.in. wariant zakładający realizację według dotychczasowych założeń, czyli na S8 pozostawiono układ 2 pasów na każdej z jezdni tranzytowych oraz taki, w którym dokonano by przebudowy S8 do przekroju o 3 pasach w każdym kierunku. Dokonano też porównania warunków ruchu w zależności od liczby pasów ruchu na łącznicach węzła NS. Ostatecznie do analiz wybrano 3 możliwe sposoby realizacji węzła. Wariant pierwszy zakładał łącznicę o 2 pasach w kierunku Gdańska w stronę autostrady A2 oraz odwrotnie z podwójnymi pasami włączeń i wyłączeń oraz zwężenie głównego ciągu S8 do 2 pasów ruchu. Wariant drugi zakładał 3 pasy na S8, ale łącznice z Gdańska w stronę A2 oraz odwrotnie są zwężane do jednego pasa na wlocie i wylocie z pojedynczymi pasami włączeń i wyłączeń. Wariant trzeci zakładał łącznicę o 2 pasach z Gdańska w stronę A2 i odwrotnie z podwójnymi pasami włączeń i wyłączeń oraz 3 pasami ruchu na S8. Na podstawie wykonanych analiz uznano, że jedyny wariant, który zapewni dobre warunki ruchu, to wariant numer 3, zakładający zmianę przekroju S8 do 3 pasów ruchu oraz wykonanie łącznic oraz pasów włączania i wyłączania na całej długości z 2 pasami ruchu. Jedynym problematycznym miejscem w takim wariancie byłby zachodni wlot węzła, lecz występujące na nim utrudnienia nie mają doprowadzić do tworzenia się kolejek pojazdów, tylko jedynie do spowolnień, natomiast zarówno w wariancie pierwszym, jak i drugim w kluczowych miejscach węzła tworzyłyby się korki. Jak informuje Generalna Dyrekcja, w związku z podjęciem przez miasto działań w kierunku realizacji trasy NS w zakresie obecnie realizowanego projektu budowlanego również wykonywane są dalsze analizy i prognozy ruchu, które będą wykorzystywane w tworzeniu ostatecznego kształtu połączenia S7 z S8 i dopiero określą skalę ingerencji w trasę S8.
Pomiary pozwoliły także określić lokalizację lokalnych ograniczeń przepustowości dla drogi S8, czyli miejsc powodujących powstawanie na niej zatorów. Dla ruchu w stronę Białegostoku miejscem takim okazał się punkt, gdzie pojazdy wjeżdżające z węzła słowackiego dołączają do pojazdów poruszających się 3 pasami jezdni głównej. Według opracowanego modelu miejsce to może powodować utrudnienia w ruchu nawet po modernizacji drogi S8 i budowie trasy NS. Jako możliwe rozwiązanie tej sytuacji zaproponowano zastosowanie ramp metering, sygnalizacji świetlnej, która dozuje pojazdy wjeżdżające na trasę w taki sposób, by nie dopuścić do pojawiania się korka na ciągu głównym lub całkowite zamknięcie węzła słowackiego dla pojazdów innych niż autobusy. Dla ruchu w kierunku węzła Konotopa, jako miejsce lokalnych ograniczeń przepustowości, wskazano węzeł Wisłostrada. Zgodnie z wykonaną analizą, w tym miejscu nawet po budowie drogi S7 dochodzić będzie do korków wywołanych zbyt szybkim zjazdem pojazdów z jezdni zbiorczych na jezdnię główną. Jako rozwiązanie problemu projektanci zaproponowali wymuszenie na kierowcach późniejszego włączania się do ruchu poprzez zastosowanie barier uniemożliwiających przedwczesne dokonanie manewru. Dodatkowo w analizie wskazano potrzebę obniżenia prędkości dopuszczalnej na S8. Czy zatem możemy w najbliższym czasie spodziewać się wprowadzenia tych zmian w życie? Na razie za wcześnie, by o tym mówić. Dziękuję za uwagę i tradycyjnie zapraszam do dyskusji. Film pomogli mi zrobić Patrako Wiatrako, Michał Sałek, Krzysztof Kleiner, Jakub Syszczyński oraz Daniel Radomski, za co im serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, Radek.